Cześć kochani, znowu się spotykamy jak zawsze, 5 razy w tygodniu. Mam nadzieję, że będę się wyrabiał, żeby te audycje trwały. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, kanału poświęconemu szeroko pojętej promocji zdrowia, popularyzacji spraw związanych z ochroną zdrowia, zagrożeń, a jednocześnie sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami, z tym, jak można będzie wyjść z chorób i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o tym, a więc i odżywianie, i suplementacja, i pola magnetyczne, destrukcyjne, terapeutyczne, woda, rola wody, dlaczego powinniśmy pić dużo wody, jaką wodę pić, kwestia również tej tutaj, co mamy tutaj, zawartość w tej przestrzeni między tej 25-centymetrowej na tej odległości i tak dalej, więc rozwój osobisty, rozwój duchowy, wszystko, co sprawia, że nie tylko nasza soma jest zdrowa, czyli nasze ciało, lecz po prostu również chodzi o stan naszej psychiki, naszego umysłu w ogóle i tak dalej, jak to ma wszystko funkcjonować. Wiemy, że dzisiaj, właśnie, no i przechodzimy do tematu, jak widzicie, błędy medyczne. Pięta achillesowa. Dziś oficjalna medycyna mówi, że mamy około, ponad w zasadzie 70 chorób, które uznaje się jako choroby cywilizacyjne. To są oczywiście choroby układu krążenia, zawały, udary, miażdżyca, nadciśnienie, to są policystyczne jajniki, to jest hirsutyzm, nadmierne owłosienie, to jest niepłodność i bezpłodność, to jest dna moczanowa, to jest RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, gonartrozy, artrozy i tak dalej. To są żylaki, to jest cukrzyca typu 1, typu 2, to są astma, alergia. Słuchajcie, można to wymienić bez końca, znaczy do końca, czyli ponad 70 chorób, ale to rozumiecie, no i trzeba zadać sobie pytanie, czy jak to jest z tą naszą medycyną, dlaczego nas z tym nie radzi? Nie umie, nie chce, jakie są przyczyny nieradzenia sobie? Jeżeli mówimy o Polsce, to mamy dzisiaj pierwszą przyczyną przedwczesnej śmierci, nadumieralności Polaków są choroby układu krążenia. Ponad 140 tysięcy zgonów rocznie. Na drugim miejscu nowotwory, około 100 tysięcy zgonów rocznie. To już mamy 250 tysięcy. I później dołączają jeszcze następne sprawy. Cukrzyca. Na cukrzycę ocenia się choruje w Polsce około 3 milionów ludzi. Z tego około chyba 1,5 miliona to są ludzie niezdiagnozowani. Mogę tutaj trochę pomylić się w tych liczbach. Cukrzyca typu 2 przede wszystkim, czyli cukrzyca metaboliczna nabyta. Ale teraz znowu pytanie, w jaki sposób nabyta? Co możemy zrobić? Czy da się cofnąć? Czy co, jedyną metodą leczenia to tylko wstrzykiwanie sobie insuliny albo obcięcie 2 stóp, bo te stopy są już gniją, stopy cukrzycowe? I skazani jesteśmy, ewentualnie mówię jako populacji, na to, że mieszkając na 4. piętrze już nigdy nie zejdę niżej, bo 4-piętrowy blok nie ma windy. A więc ta osoba nie jest w stanie opuścić swojego mieszkania. Kto jej wózek zniesie, albo kto będzie dobudowywał jakąś taką indywidualną windę? No chyba, że zdobędzie jakieś tam fundusze i spółdzielnie mieszkaniowe wyrazi na to zgodę. Jest to straszliwy problem. I do tych wszystkich problemów, ale słuchajcie, mówiąc już o problemach, można ogromną większość tych chorób, że tak powiem, pozbyć się. Naprawdę, tylko trzeba doprowadzić do homeostazy, czyli równowagi cały organizm. Dlatego trzeba kompleksowo podchodzić do organizmu. Jeżeli jest choroba, to znaczy, że są przyczyny tej choroby. I pytanie jakie? Czy w takim razie leczone są przyczyny, działanie na przyczyny tych wszystkich zabiegów terapeutycznych, czy na objawy? Aby tylko, kurczę, problem zniknął z oczu i sprawa załatwiona. A więc mamy problemy z woreczkiem żółciowym, to najlepiej wyciąć go, wywalić i sprawa załatwiona. No ale dobrze, ale co? Ciało tak sobie, tak bezkarnie można sobie coś wyciąć?
mamy naciśnienie albo w ogóle miażdżycę, zarastają nam naczynia krwionośne, no to dobrze, przeborujemy tutaj, wyczyścimy, wstawimy stenty podpierające, takie sprężynki specjalne, już działa. Albo inaczej, lepiej jeszcze, weźmiemy tobie, człowieku, z żyły gdzieś tam, no na przykład blisko stopy, czyli spod udzia, być może się mylę, ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, zrobimy bypassy, wstawimy ci. No zaraz, ale czy na 100% te są, tam są czyste? No dobra, zostało to sprawdzone. Czyste. Tam przy tym stopie nie ma ewentualnie miażdżycy. No dobrze, i wstawimy ci bypassy. No i co z tego po tych bypassach, jeżeli w przeciągu 8-10 lat znowu się zatkają? Bo przyczyna nie została zlikwidowana. No więc to są działania, wiecie co? Dla mnie to jest nie do pojęcia. Nie wiem jak dla was. Kochani, nie chcę się wymądrzać i nie chcę, żeby to brzmiało jakieś wymądrzanie, tylko po prostu to się kłóci z logiką, ze zdrowym rozsądkiem, no totalnie. Może i jestem z innego świata, nie jestem realistą. Tak, nie jestem realistą pod tymi względami, bo realiści to są ukryci pesymiści. Natomiast ja jestem wiecznym optymistą. Ja mówię, że jeżeli ktoś chce, to znajdzie powód, w naszym przypadku, żeby być zdrowym, i znajdzie rozwiązanie. I słuchajcie, takie rozwiązania są. Ja sam pomogłem już masie ludzi. Tym, co sam stosuję na sobie. Oczywiście to może brzmieć jak kryptoreklama i tak dalej, i tak dalej. No to niech brzmi. No mnie nie interesuje, tak prawdę mówiąc, jaki może być odbiór tych innych niż wy. Życzliwych inaczej. Jesteśmy wolni, można to wszystko, co mówię, przyjąć, wszystko, albo wszystko wyrzucić do kosza, albo cześć. Często o tym mówię, często powtarzam. Więc nawet jeżeli się zdarza adwersarz jakiś, człowiek myślący inaczej, to ja mówię, ale o pełny szacun. Masz prawo do innego myślenia, nie musisz przyjmować tego, o czym ja mówię. Kompletnie i sprawa załatwiona. Twoje życie jest twoim życiem, a moje życie jest moim życiem. Ja pewne rzeczy robię, stosuję, moja rodzina stosuje i sprawa załatwiona. Natomiast ty wcale nie musisz. I koniec, kropka. Dobra, ale przechodzimy do tematu. Posłuchajcie, jeszcze jednym problemem to są po prostu śmierci tych, których doprowadziła do tego stanu no, medycyna, nieprawidłowe terapie, jakieś błędy i tak dalej. I na ten temat dzisiaj też pomówimy, bo po prostu warto, bo słuchajcie, bo to też jest problem. Chodzi o to, żeby jak najbardziej unikać tego typu historii. Dobrze. I teraz tak, korzystam z artykułu, który był zamieszczony 14 września 2019 roku w gazeta.pl. Nie zawsze korzystam z tych artykułów, bo czasami niektóre są treści przekłamane, ale staram się czytać i rozumieć, o co tu chodzi. I tutaj uznałem, że to jest dobry artykuł. No słuchajcie, no 5 lat temu zamieszczony, no teraz się na pewno poprawiło wszystko. To aha, tytuł jest raport. Błędy medyczne zabijają 5 osób na minutę. Źle, gdy ktoś nie uczy się na błędach. No właśnie. 5 lat temu, to tamtej pory na pewno się wszystko polepszyło. No to weźmy pod uwagę prostą statystykę medyczną. Nawet jeżeli się wydaje, że te błędy zostały jakieś uniknięte, że medycy uczą się na błędach, jak każdy z nas powinien uczyć się na błędach, nie silę się tutaj na obciążenie medyków, to jest, kochani, jest prawo liczb, wielkich liczb. Jeżeli więcej nas choruje, a przez ostatnie te 5 lat od 2019 roku sytuacja zdrowotna pogorszyła się, to więcej jest pacjentów. Jeżeli więcej jest pacjentów, to większe prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Czyli jeżeli więcej kierowców na drodze, to tym większa jest możliwość wypadków. Jeżeli tym bardziej niektórzy z tych kierowców po prostu to są albo niedzielniaki, albo wariaci, w niektórych typach samochodów, zwłaszcza z przyciemnionymi szybami, którzy
za kierownicą czują się panami szos, zwłaszcza na polskich drogach i tak dalej. Dobra, ale przechodzimy do rzeczy. A więc błędy medyczne zabijają 5 osób na minutę. Dobrze. Kochani, 2,6 miliona ludzi każdego roku umiera z powodu źle przeprowadzonej operacji lub niewłaściwie dobranych leków. ONZ usiłuje temu przeciwdziałać, ustanawiając Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. O Boże. Następny Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. A to słowo bezpieczeństwo, bezpieczy. Tak przy okazji zamieniono nam znaczenie słowa. Bo piecza, opieka, bez pieczy, bez opieki. Więc kochany, jesteś bezpieczny, czyli jesteś bez opieki. To taka wrzutka. Dobrze, według Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, każdego roku miliony osób na całym świecie cierpią lub tracą życie wskutek złej opieki medycznej. Co minutę umiera 5 osób, które są ofiarami niewłaściwego leczenia, poinformował w Genewie szef WHO Adhanom Ghebreyesus. Organizacja, ojejku, Ghebreyesus, faktycznie. Organizacja opublikowała te dane z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, który 17 września, znaczy 2019 roku, będzie obchodzony po raz pierwszy. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na ten problem. W wielu krajach z tej okazji zostaną na pomarańczowo oświetlone charakterystyczne obiekty, w tym na przykład piramidy w Egipcie lub najwyższa fontana Europy Jet d'eau w Genewie. Jet d'eau, czyli akurat to z francuskiego strumień wody. To jest woda, strumień, jet d'eau w Genewie. W zasadzie jet d'eau. Więc to problem globalny. Z danych WHO wynika, że na całym świecie 40% pacjentów, czyli 40 pacjentów na 100 pacjentów, doznaje uszczerbku podczas leczenia ambulatoryjnego, zaś w szpitalach odsetek ten wynosi 10%. Czyli leczenie ambulatoryjne, czyli tak w Polsce, może się mylę, ale tutaj lekarz pierwszego kontaktu, takie różne historie. Sorry, nie wiem, czy to sorry. A w szpitalach to jest 10%, czyli 10 na 100 pacjentów. W blisko 150 krajach o niskich lub średnich dochodach 2,6 miliona ludzi rocznie traci życie wskutek błędów medycznych. Obejmuje one bardzo wiele obszarów. Niektórzy pacjenci są źle diagnozowani lub dostają fatalnie dobrane leki. Inni są niepotrzebnie naświetlani lub zarażani podczas leczenia. A co się dzieje na przykład z tym? No widzicie, wyleciała mi teraz nazwa tych takich tych bakterii bardzo niebezpiecznych, a więc opałeczki ropy błękitnej albo po prostu aureus, może się później przypomni, no nie? Dobra, czasami z natłoku po prostu za dużo, akurat dzisiaj pracowałem i troszeczkę nie pamiętam. Dalej. Problemem są też niepotrzebne amputacje lub operacje mózgu po niewłaściwej stronie. To problem globalny, alarmuje dr Neelam Dhingra Kumar, koordynatorka do spraw bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w WHO, w Światowej Organizacji Zdrowia. Jej zdaniem przyczyną takiego stanu rzeczy jest ściśle ustalona hierarchia w wielu placówkach medycznych, gdzie podwładni nie mają odwagi przedstawić swojej opinii lub przemilczają błędy ze strachu przed konsekwencjami. A błędy muszą zostać ujawnione, nazwane, dodaje dr Dhingra Kumar. Mylić się jest rzeczą ludzką. Errarum humanum est, oczywiście, ale nie można akceptować sytuacji, gdy ktoś nie uczy się na błędach, podkreśla przedstawicielka WHO. Według jej szacunków poprawa bezpieczeństwa to także oszczędności, ponieważ poszkodowani pacjenci nie muszą być dodatkowo hospitalizowani.
W Stanach Zjednoczonych w szpitalach należących do programu ubezpieczeń społecznych Medicare w latach 2010-2015 zaoszczędzono 28 miliardów dolarów, czyli ponad 25 miliardów euro, albo jak niektórzy mówią euro, właśnie dzięki lepszym środkom bezpieczeństwa. Także w Niemczech dzięki poprawie bezpieczeństwa pacjentów każdego roku można uratować tysiące istnień, powiedziała w Berlinie wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów Ruth Hecker. Warunkiem koniecznym jest wspólne działanie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za system opieki zdrowotnej. No i hasełko, praca do granic możliwości. Szef Federalnej Izby Lekarskiej opowiada się za tym, by bezpieczeństwo pacjentów było priorytetem. Mowa o Niemczech ciągle. Zapytacie, a co z Polską? O, to zaraz będziemy mówić. Jakość i bezpieczeństwo muszą stać u podstaw opieki medycznej. Nie mogą być to rywalizacje i presja ekonomiczna, podkreślił Klaus Reinhardt. Bezpieczeństwo pacjentów nie podlega negocjacjom. Czas na rozmowy, konsultacje z kolegami po fachu i analizę własnego postępowania przyczynia się do unikania błędów. Czasu jednak często brakuje. Zamiast tego lekarze i osoby wykonujące inne zawody medyczne starają się do granic możliwości, by pacjenci jak najmniej odczuli skutki presji zawodowej i finansowej wśród opiekującego się nimi personelu, powiedział Reinhardt. I kochani, to byłoby na tyle, bo zdaje się, to już jest koniec artykułu i tak dalej. I to jest wszystko. I teraz słuchajcie, więc zatrzymuję udostępnienie. I teraz pogadajmy, a jak jest w Polsce? Bo tu się dowiedzieliśmy, jak to widzi WHO, jak to widzi ONZ, WHO agenda ONZ-u oczywiście, jak to jest w Stanach, jak to w Niemczech, jak u nas jest. Słuchajcie, no przede wszystkim jest u nas, są problemy z lekarzami. Problemy z lekarzami o tyle, że jest ich za mało w stosunku do potrzeb. I lekarze są potwornie przeciążeni, ale z drugiej strony jest tak, moim zdaniem, nędzna organizacja pracy w wielu przychodniach, nie mówię, że we wszystkich. Ja nie mogę zrozumieć tego, że dobrze, jeszcze jest jedna sprawa. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, ale wiele lat temu, jakieś 10 do 15, około 10 lat temu, na jednego pacjenta NFZ wyznaczał 7 minut. Lekarz miał 7 minut przeciętnie na jednego pacjenta. To powiedzcie mi, co można zrobić w przeciągu 7 minut? O, przepraszam tu za jakieś cienie, techniczne jakieś problemy. Dobra, nieważne. Czy pacjent jeszcze starszy, zanim wyjdzie, najpierw zanim wejdzie, to może minutę i dwie to trwać. Bo on jest niedołężny, schorowany i to zupełnie zrozumiałe. Lekarz musi sięgnąć do tych wszystkich dokumentów. Dzisiaj ma po prostu w komputerze. Mam znajomą lekarkę, starsza pani, już ciągle pracująca. I ona mówi, że no, gro pracy zabiera wypełnianie tych wszystkich papierów, nawet komputerowych papierów. Przepraszam za słowo papiry, ale to specjalnie, żeby to po prostu podkreślić. No. Kolokwializm taki. Trzeba się wgrzebać w historię choroby i w końcu wskutek tego ja naprawdę staram się zrozumieć frustrację lekarzy, którzy się nie bawią w dociekania i tak dalej. Tylko przepisują dobrze, co było, to następny lek, co było, to, co było poprzednio, czy jest jakaś modyfikacja sprawdzona. Byle mieć z głowy. Są oczywiście lekarze, którzy starają się naprawdę z sercem prawdziwie leczyć, doszukiwać się przyczyn chorób i tak dalej, ale oni też są poddani presji systemu. Zgodnie z procedurami masz tak i tak i tak leczyć. Wtedy będziesz po prostu bezpieczny. Ciągle, czyli znowu mówię o tej bezpieczy. Dobra, niech to będzie, jak rozumiemy, bezpieczny. Nikt cię nie będzie ciągał po sądach, bo leczyłeś zgodnie z procedurami.
I tego wielu się trzyma kurczowo. Tak jak w każdej pracy. Lepiej nie podpadać, lepiej się nie wychylać, bo wychodzę przed szereg. I to jest problem. I prawie 3 miliony ludzi na świecie umiera. No i co z tego, że umiera? Ile mamy na świecie ludzi? 8 miliardów już w tej chwili nie pamiętam. No to się nic nie stanie, no. Jak tych kilka miliardów umrze. Ale to jest przez tragedia tego człowieka, tragedia jego rodziny. Jaki to problem, że tyle umarło? Jak to pogodzić później z własną psychiką? Mój pacjent umarł, bo źle coś zrobiłem. No chyba, że się to wytnie z automatu, gdzieś tam z psychiki, sprawa załatwiona. Jak więc widzicie, kochani, no tutaj sprawy te naszego zdrowia, no nas to obchodzi. Kochani, bo przecież każdy z nas może znaleźć się w tej sytuacji. I w związku z tym, jaką mamy pewność, że to, co nam ordynuje lekarz, jest prawidłowe? Czy nie spowoduje jakichś skutków ubocznych? Czy nie będzie to, ten nowy lek nie będzie się gryźć z innym lekiem, bo człowiek choruje na żołądek i na wątrobę i na śledzione i na płuca i coś tam jeszcze. Jeden lekarz to przepisze, drugi to. Czy te leki nie wchodzą w interakcję? A po co tyle leków? Problemy, pytania, pytania, pytania. I zasada. Kochani, lepiej nie chorować. A żeby nie chorować, to trzeba zastosować profilaktykę. Ale jaką profilaktykę? Profilaktyką nie jest wczesne badanie, które trzeba i należy, warto robić, wczesne badania jakieś przesiewowe, różne uczestniczenie, żeby wcześniej wykryć chorobę. Tak na przykład z nowotworami. No i dobrze, wcześniej został nowotwór wykryty i co dalej? Leczenie. Jakie? Nie chcę tego rozwijać tematu, bo nie ma sensu. A wy już wiecie, o co chodzi. Triada. Wytnij, otruj, spal. Nie wiem za ile lat, ale myślę, że to już niedługo będziemy wspominać ten okres. Koniec XX, ten przełom XX i XXI wieków jako okres barbarzyństwa w tej dziedzinie. Trzeba to głośno o tym mówić. Barbarzyństwo. Tak, barbarzyństwem była lobotomia. Jest audycja na temat lobotomii, okrzyczanej swego czasu jako odkrycie naukowe, no odkrycie medyczne, cudowne, leczono homoseksualistów, prostytutki, ludzi z padaczką, ludzi niepełnosprawnych umysłowo, ludzi za bardzo rozbudzonych seksualnie. To spotkało jedną z córek klanu Kennedy, Ruth, o ile dobrze pamiętam. No, po prostu tak funkcjonowała. Więc rodzina się wstydziła, więc przecięcie płatu kory czołowej w mózgu to miało polepszyć. Tysiące ludzi uśmiercono, tysiące ludzi stało się kalekami, warzywami z tego tytułu. Ale było krzyczane przez wiele, wiele lat jako cud po prostu. Lekarz, który to wykonywał, był też okrzyczany jako guru w ogóle i tak dalej. Dopiero później przyjrzano się temu i stwierdzono, że przecież to jest coś strasznego, no nie? Chodzi o to, kochani, jeszcze raz powtarzam, żeby nie chorować. A więc na czym polega profilaktyka? Nie tylko na wczesnym badaniu i wykryciu choroby, tylko na tym, żeby nie dopuścić do powstania choroby. A jeżeli mam nierównowagę w organizmie, jeżeli nie jesteśmy prawidłowo odżywieni, wiele razy to powtarzam, zaczyna się wszystko od komórki. Komórka to jest jak jedno z 1000 jabłek w skrzyni. Jeżeli jedna komórka zacznie gnić, jeżeli jedno jabłko zacznie w skrzyni gnić, to zaczną gnić następne jabłka. W naszym organizmie to samo. Jeżeli część komórek jest niedożywiona, nieprawidłowo funkcjonuje, nie otrzymuje te 70-90 składników pokarmowych plus woda plus tlen, to przestaje prawidłowo funkcjonować. Zmniejsza się potencjał elektryczny na jej błonie komórkowej, która jest mózgiem komórki, bo prawidłowy potencjał to jest 70-90 mV. Jest to mierzalne, czyli komórka jest jak napompowana silnie piłka, od której się wszystko odbija.
Natomiast jeżeli nie otrzymuje ta komórka składników odżywczych, tych wszystkich składników i tlenu, i wody, i tak dalej, to zaczyna się kurczyć. Potencjał spada z miesiąca na miesiąc. Potencjał, jak dobrze pamiętam, 20-40 mV, zaczynają się choroby nowotworowe. A więc do tego nie mamy dopuścić. Na początek to jest po prostu sprawa odżywienia, bo my się składamy przecież z tego, co jest w jedzeniu. Więc jedzenie jest albo pokarmem, odżywką, albo tylko produktem do jedzenia. A jeść możemy wszystko, truciny, korę, wszystko możemy zjeść. A więc jaka ma być profilaktyka? Mamy się oczyszczać, bo jesteśmy potwornie zatoksycznieni. Dzisiaj rozmawiam ze swoją znajomą, która, młoda dziewczyna, jeszcze 40 lat nie ma, i narzekała po prostu na swoje stawy, na swoje biodra, na kręgosłup. Ja mówię, słuchaj, Aniu, trzeba, żebyś zaczęła brać pewne minerały. Po co? Żeby po prostu zneutralizować toksyny, żeby po prostu organizm otrzymał minerały. Po co? Bo komórki posiadają tak zwane pompy jonowe. Pompa potasowa, pompa wapniowa, pompa jodowa i tak dalej, i tak dalej. Żeby one pracowały. One pracują dzięki minerałom. Dzięki minerałom jest lepsze trawienie. Dzięki minerałom trzustka wytwarza enzymy trzustkowe silnie zasadowe o odpowiednim poziomie tej zasadowości. Jeżeli nie ma minerałów, to z czego będzie ta trzustka prawidłowe enzymy trzustkowe produkować, które służą trawieniu? Jeżeli nie będzie prawidłowego trawienia, to się nabawiamy niestrawności, czyli dyspepsji, permanentnej dyspepsji. Jeżeli jest niestrawność, to komórki, ciało nie jest zaopatrowane w składniki pokarmowe. I słuchajcie, to jest błędne koło. Czego nie dotkniemy, zaczyna się wszystko sypać. To jest domino. Jedna kostka trącona, leci wszystko i tak dalej. Jeżeli nie ma zaopatrzenia organizmu witaminy A, C, E, już nie mówię o koenzymie Q10, krzem, kwasy tłuszczowe omega-3, zaczynają nam się sypać naczynia krwionośne. Są słabe. Zaczynają pękać jak wąż ogrodowy ze słabego tworzywa. No więc wątroba zaczyna produkować więcej cholesterolu, LDL, lipoproteina niskiej gęstości, który ma pozatykać te pęknięcia. Zaczynają wytwarzać się stany zapalne jednocześnie w całym organizmie. No i widzimy wzrósł poziom cholesterolu. No to bierzemy leki na obniżenie poziomu cholesterolu. A cholesterol mówi, ale ja cię ratuję, człowieku. Co ty wyprawiasz? Będziesz miał po prostu naczynia jak sito. A z drugiej strony, jak już wracam do tej trzustki, jak się pojawia zespół nieszczelnego jelita, tak, to istnieje, bo to jest jednocześnie skutek autoagresji, chorób autoimmunologicznych na bazie właśnie tej niestrawności, nieprawidłowego funkcjonowania trzustki i tak dalej. To co? A więc zobaczcie, nie można wziąć jednej pigułki, żeby coś naprawić, bo to jest tak. Uwierzyliśmy, pigułka jest dobra na wszystko, na ból głowy, na ból prawego kolana, lewego kolana, na oczyszczanie gleby, na oczyszczenie wody, na pola magnetyczne. Jakaś cudowna, mityczna pigułka. I tu, dlaczego ja o tym, kochani, wszystkim mówię? Dlatego, że trzeba zmienić nasz sposób myślenia o nas samych. Trzeba zmienić naszą świadomość pod każdym względem. Właśnie w tym momencie świadomość zdrowotną, czyli świadomość dotyczącą naszego ciała. Czy to znaczy, że macie zacząć studiować Akademii Medycznej, iść? Nie, to nie o to chodzi. Ale trzeba coś poznać. Bo jeżeli się coś wie i rozumie się, jak funkcjonuje nasz organizm, to jest zupełnie inaczej. Słuchajcie, uczymy się na kursach, no, na prawo jazdy, coś z mechaniki trzeba wiedzieć. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale mnie tego uczono. Więc ja wiedziałem, jak funkcjonuje silnik, sprzęgło, skrzynia biegów, układ napędowy i tak dalej. Jeżeli dzisiaj ktoś nie ma o tym pojęcia, to jeździ, nieświadomy jest, jak działają elementy samochodu.
I takie przykłady można mnożyć. Tak samo jest posługiwanie się komórką, komputerem. Coś, niecoś na ten temat trzeba wiedzieć. A nie tylko być biernym klikaczem. Warto, nie, ja nie mówię, ja też nie jestem specjalistą w tych dziedzinach. Natomiast się troszeczkę chociażby orientuję. A tu chodzi, kochani, o nasze ciała. Nasze kochane ciała. My jemy je, piścimy, kremujemy, ale tylko działamy na zewnątrz. Na te 2 metry kwadratowe skóry. A co wewnątrz? Czy my oczyszczamy to ciało od wewnątrz? Czy wzmacniamy je? Pazurki piłowane są, malowane i tak dalej. Jezu, jakie piękne pazurki. Tu buźka, jakie zabiegi kosmetyczne, ale to, co mamy wewnątrz, wychodzi na zewnątrz. No grzyb na ścianie pojawił się, to znaczy, że jest wilgoć w ścianie i grzyb jest w ścianie, a nie tylko na zewnątrz. Nie wystarczy szpachelką pozdzierać tego, zamalować. O, nie ma grzyba. No jak krótko nie ma. Zlikwidowaliśmy tylko objawy, przyczyn nie. Dobro, kochani, wiecie, o co chodzi. Czasami się po prostu dość mocno wchodzę w temat, ale wiecie dlaczego. Po prostu mam taką ideę fix, żebyście wy, tak samo jak ja, żebyście mieli tą wiedzę, świadomość, żebyśmy się wszyscy nawzajem uczyli jedni od drugich, bo pozornie tylko nauczyciel i uczniowie to jest nauczyciel i uczniowie. Uczniowie są nauczycielem tego nauczyciela. Dlatego, że uczniowie czasami czegoś nie rozumieją. Ja wiem, o co chodzi, bo to praktykowałem. Nie wiedzą, nie dociera do nich, więc zadają pytanie, albo nauczyciel widzi, że do nich nie dotarło. Więc w ten sposób się zmusza tego nauczyciela do tego, czyli ja sam siebie zmuszałem, do tego, żeby znaleźć inne metody przekazu, żeby ci uczniowie zrozumieli. No i trzeba było znaleźć to. A więc uczniowie są jednocześnie nauczycielami. Wy tak samo. Jeżeli na przykład przyjmujecie, dyskutujecie, piszecie jakieś posty, komentarze, to wtedy ja też się staram do tego odnosić. Przepraszam, że nie zawsze odpowiadam, bo na bieżąco, bo czasami nie starcza czasu albo jakieś wyjazdy są, no proza życia. Natomiast staram się, jak widzicie, na wszystkie komentarze odpowiedzieć. Czasami jakiś kwiatek, uśmiech czy dziękuję napisać, bo naprawdę dla mnie są cenne wasze po prostu reakcje. Dobrze, będziemy już na dzisiaj kończyć. Kochani, w razie czego proszę o suby, o lajki, o komentarze. No i do następnej audycji. Życzę wam wszystkiego dobrego i głowa do góry. Mimo tych wszystkich takich negatywów, my sobie poradzimy. Przynajmniej ci, którzy wiedzą, że możemy sobie po prostu poradzić. To sobie poradzimy. Byle głowa do góry, byle tylko wiara była w to, że sobie poradzimy. A poradzimy sobie. Koniec, kropka. No way. Papatki.